Witajcie, jak dobrze wiecie, Mercedes ma swojego CLS-a opartego na E-klasie, Audi ma swoją A7 opartą na A6, więc BMW ma swoją szóstkę Gran Coupe opartą na BMW 5. Szósteczka Gran Coupe F06, szóstkę mamy w trzech rodzajach nadwozia, Coupe, Cabrio oraz, tak jak tutaj widzicie, sedan, wiecie, Coupe czterodrzwiowe, no CLS chyba pierwszym był takim samochodem. Szóstka Gran Coupe z kolei była pierwszym modelem dla BMW właśnie z tego segmentu, z takim nadwoziem. Kiedyś nawet szóstka Gran Coupe pojawiła się u mnie na kanale, ale była to M6 Competition, piękny, naprawdę szybki samochód. Tutaj mamy jakby coś odwrotnego, bo oto 640i z napędem na tył, także szóstka Gran Coupe z podstawową benzyną pod maską. W dodatku jest to mega ciekawy przypadek, bo samochód jest raczej tak dość skromnie wyposażony, aczkolwiek wystarczająco, bo szóstki Gran Coupe już standardowe wyposażenie miały całkiem fajne. Ale salon Polska, rocznik 2014, przedlift i przebieg tego egzemplarza to zaledwie 47 000 kilometrów. No auto jest naprawdę w ślicznym stanie. Zresztą zobaczycie w dzisiejszym filmie, przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem, zmierzymy wyciszenie oraz skoczymy na próbę autostradową. Tak jak wcześniej wspomniałem, szóstka Gran Coupe oparta jest na płycie podłogowej BMW 5 F10. Także w zasadzie, jeśli chodzi o eksploatację, będzie to podobnie jak z BMW 5, tylko tutaj no wiadomo, będziemy mieli bardziej takie nietuzinkowe nadwozie. Ja nie wiem, czy to jest takie coupe czterodrzwiowe, ja tu mówię, że to jest taki usportowiony sedan po prostu, który wygląda dość atrakcyjnie. Zwróćcie uwagę na te koła. To są standardowe koła w BMW 6 Gran Coupe. Auto jest w 100% zgodne z VIN. Specjalnie rozkodowywałem 225/45 oponki, felga 17 i takie opony oraz felgi są z przodu i z tyłu. Dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego po lewej, jak i po prawej stronie. Samochód nie ma M-pakietu, tak normalnie po prostu wygląda. Grzeczna szósteczka Gran Coupe, czarna z zewnątrz, beżowa w środku. Ale wiecie co, też jakiś taki urok widzę w takich prostszych konfiguracjach. Na bank przyjemnie się jeździ tym samochodem, ale chociaż tutaj mamy felgi 17-calowe, ale opony typu Run Flat, także aż tutaj tak podobno nie będziemy pływać, no tak tutaj wynika z relacji właściciela. Później Wam powiem z pewnością jak jest. Całkiem sporo tutaj chromów, czy to wokół okien, czy na klamkach. I lampy mamy tutaj ksenonowe. Może ringi sobie włączymy, będzie tak po BMW-wsku, czarne BMW z ringami. Oczywiście chyba nie muszę mówić, że w takiej szóstce Gran Coupe ringi są standardowe, nie są dokładane wcale. Teraz to jest życie, chociaż kurczę, w kamerze będą tutaj pewnie mrygały. Widać, gdzie są przynajmniej diody zamontowane. Szóstka Gran Coupe to ogólnie bardzo ładny i zgrabny samochód, całkiem spory, bo ma ponad 5 metrów długości, dokładnie jest to 5 metrów i 7 mm. Masa, no jak na szóstkę jest dość lekka, bo 1825 kg, ale z drugiej strony ponad 300-konny silnik, troszkę ponad 5 sekund do pierwszej setki. Osiągi też są tutaj wystarczające, ale o silniku za chwilę. Proszę bardzo, lampy z tyłu. W zasadzie to w ogóle nie widać, że ten samochód ma już 10 lat na karku. Ładnie się prezentuje, przyznacie. Bagażnik. Bagażnik jest dość spory. Otwór załadunkowy może jest troszeczkę mniejszy niż w BMW 5 i tutaj próg jest wyższy. Ale proszę, no kawał bagażnika. Normalnie tutaj czteroosobowa rodzinka może sobie jeździć tym samochodem. Dywanik, proszę, jest wyjęty specjalnie, bo zobaczcie, to jest w ogóle dywanik kierowcy. Taką wygląda, szkoda tutaj go wkładać i jechać i girę na nim kłaść. Zamykamy. Tu w ogóle lampa stopu też jest chyba przez całą szerokość, tak jak w Audi A7. Subtelne oznaczenie Gran Coupe. Bardzo ładny dźwięk, tylko czekamy ostrożnie, bo tutaj szyba się albo chowa, albo wyjeżdża spod uszczelki. No w zależności co z tymi drzwiami chcemy robić. Może teraz będzie tutaj, proszę, tak to wygląda. Hashtag smaczek, proszę Państwa, smaczek. Z tyłu tutaj nie będę wchodził, ponieważ no pierwsze tu mi szkoda po prostu brudzić tego samochodu. Wygląda on ślicznie. W zasadzie to stan jego jest zbliżony do... tak jakby to był nowy samochód po prostu. No i skóry. Wszędzie tutaj są skóry. No to było takie nawiązanie do CLS-a, szóstka Gran Coupe oczywiście. CLS też ma wszędzie skóry, ale
Tutaj jest skórka, mamy przyszycie, jest ok. Tutaj jest mięciutko, tutaj też i tutaj ponownie mamy również przyszycie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest też normalnie obszyte. Ale ślicznie, no jak cukiereczek, po prostu jak cukiereczek ten samochód wygląda. Proszę, też jasna podsufitka. No ale widzę, na 5 osób chyba nawet jest zarejestrowany ten wóz. Widzę już tutaj po ilości pasów, chociaż osoba, która siedzi po środku, będzie siedziała po środku, no to nogi na zewnątrz i tu nie wiem, co sobie będzie mogła wsadzić. No wiecie, ale miejsce jest, żeby w coś sobie wsadzić. I drzwi z przodu. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Wyłączmy tutaj światła, bo postojówki ciągle tutaj będzie nam blink, blink robiło. Miejsce kapitana tego bolidu, pojazdu. Zobaczcie, no ślicznie. Tutaj takie standardowe pomarszczenie fabryczne. Zapach w tym samochodzie jest bardzo fajny. Kierowniczka. Aż szkoda tutaj, szczerze mówiąc, ją chyba dotykać. Nie wiem, czy tak będzie ostrość, czy tutaj widać fakturkę. Powiem tak, jeśli ktoś będzie zdecydowany ten egzemplarz, będzie chciał go kupić, przyjedzie, no to nim odjedzie. Jeśli chodzi o stan techniczny, czy to po prostu estetyczny, petarda. I tutaj też wszędzie skórki, ambiente. Czy tutaj mamy jakieś ambiente? Chyba jest nawet. Dobra, zapytałem właściciela, potwierdził mi, jest tutaj oświetlenie ambiente. Ta listwa też jest tutaj dookoła podświetlana, znaczek. Elektryczny fotel, proszę z pamięcią. I tak tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą do znalezienia bez żadnego problemu. Fajnie tak się niziutko siedzi. Normalnie tak się rękę trzyma. Wiecie, jak to w BM-ie i po prostu jedziecie i zamiast długi to można na przykład tak robić. Żartuję, kultura. Odpalamy sobie silnik. Cyka z zewnątrz, jak maszyna do szycia. Widok z perspektywy kierowcy. Oczywiście widoczność będzie tutaj gorsza niż w BMW 5, ale tak ma właśnie tutaj być. Małe szyby, normalnie jak w jakimś takim myśliwcu siedzimy. Jeśli chodzi o keyless, no to jest on wewnętrzny, można sobie bezkluczykowo tutaj odpalić samochód, ale w klameczkach już nie ma czujników. I proszę bardzo, deska rozdzielcza, również to wszystko jest miękkie i obszyte w skórze. Jakościowo, no kozak. Za drewno, jak się dowiedziałem, była tutaj dopłata i wiem, że też opcjonalny jest tutaj wyświetlacz liczniki LCD, ale wciąż one wyglądają bardzo klasycznie. No w sumie w zależności od trybu jazdy, no to co? Proszę. Eco Pro, no to w ten sposób widać. Już tak nowocześnie, ale bardzo ładnie. Mogłyby do dzisiaj normalnie takie być. Wszystko jest na miejscu, nawet tutaj mamy temperaturę oleju. Zwróćcie uwagę, będą pomiary, no to bak mamy tutaj pełny. Ja pierniczę, 47 573 km. Czaicie? Kierownica, nie ma tutaj żadnego podcięcia, nie ma tutaj M-pakietu, ale w zasadzie wciąż jest trójramienna. Manetki, no bo automatyczna skrzynia biegów. ZF 8 HP. W szósteczce już mamy taki joysticzek. Już we W10 nawet był. W W60 był taki joystick po lifcie, podobny chyba. Przyciski od trybów jazdy, kontrola trakcji, czujniki parkowania, kamery wstecznej akurat tutaj nie ma. Auto hold, czujniki parkowania są z przodu i z tyłu. Proszę, nawet to jest w skórce. Ślicznie. To wszystko normalnie kozak. No widać przeszycia, te przyciski czy coś takiego. No jak ktoś chce w takim idealnym stanie taką szósteczkę mieć, no to ma okazję po prostu kupić. Śladów zużycia brak. Tutaj ten panel też jest taki matowy. Pod nim jest monochromatyczny wyświetlacz, taki bursztynowy, pikselkowy. No i co? Klima automatyczna dwustrefowa. Tutaj przyciski do zapamiętania sobie jakichś tam różnych opcji swoich, jak chcemy. iDrive. Jeszcze tutaj nie jest on dotykowy. No wszystko to nie będę przecież Wam pokazywał, jak to wygląda, taki starszy iDrive, ale wszystko to jest przyjemne w obsłudze, nie tnie się. Cały system multimedialny obsługuje się tym oto panelem. No i ewentualnie właśnie tym można tutaj policzyć, no głośniej, ciszej, te przyciski mode. Tempometr jest tutaj normalny. Mamy również podgrzewane fotele, także widzicie, no takiej patologii wcale tutaj nie ma z tymi ambientami, wszędzie skórami. Bazowe takie wyposażenie szóstki jest naprawdę już spoko. Możemy zgasić, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Ale BM-eczka, ostatnio tych BM-eczek u mnie to aż za dużo chyba. Znaczy, według mnie nie jest za dużo, no bo ciągle jakiś taki niesamowity według mnie przypadek trafiam. Patrzcie, jak tutaj ten samochód wygląda pod maską. Normalnie czuć, aż to jeszcze jak się jest nagrzany ten silnik, to czuć zapach takiego plastiku, jakby to było jeszcze nowe. Poważnie tak jest. Te zaślepeczki, te zawiasy, te wszystkie tutaj
plastiki, nic nie jest ruszane, połamane. Ale jeśli chodzi o silnik, no bo myślę, że to jest najistotniejsza rzecz pod maską każdego samochodu, o ile jest to spalinówka. N55B30A. Także mamy tu 3-litrowy, 6-cylindrowy, uturbiony motor, 320 koni mechanicznych, 450 Nm. Myślę, że taka właśnie 40i to optymalny, taki bezpieczny wybór, jeśli chodzi o szóstkę Gran Coupe. Tak jak wspomniałem, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów ZF8 HP, napęd na tylną oś. Zużycie paliwa według deklaracji producenta miasto 10,7 litra i ogólnie myślę, że takie 12 byłoby tutaj realne, jakbyśmy sobie po prostu spokojnie jeździli tym samochodem przepisowo bez upalania. Na trasie mamy tutaj wpisane 6 litrów i podejrzewam, że jest to zużycie paliwa przy 90 km na godzinę i średnio tutaj producent deklaruje 7,8 litra. Wiecie co? Może i na Most Brodowski dzisiaj już nie będę jechał, ale przy takich 90 oraz 120 km na godzinę zużycie paliwa możemy sobie zweryfikować. Z pewnością niższe będzie tutaj zużycie ze względu na te wąskie i małe koła. No jak mamy tutaj 225 szerokość opon, no to panie drogi. To prędkość 90 km na godzinę. Średnie zużycie paliwa wynosi 5,8 litra na 100 km. Zużycie paliwa przy 120 km na godzinę 7,4 litra. Bardzo ładnie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o osiągi. 5,4 sekundy do pierwszej setki. Taki czas deklaruje producent. A prędkość maksymalna to oczywiście 250 km na godzinę, bo kagańczyk. No mamy tutaj podstawową benzynkę pod maską, auto ma 10 lat, ale osiągi wciąż są spoko. Przynajmniej według mnie. Dobra, możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, by zrealizować próbę autostradową. Siadam za kierownicę i się przenoszę, a Wy w tym czasie zobaczcie, jakie jest tutaj wyciszenie przy 50, 90 oraz 120 km na godzinę. Jesteśmy na parkingu przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, palimy maszyny i przy tym soundcheck. Układ wydechowy jest tutaj oczywiście standardowy. Coś tam sobie ta maszyna burczy. Oj, burczy. No tu ruszamy. Jak na razie nie kasujemy zużycia paliwa, ani w zasadzie to niczego nie robimy. Nawet tutaj raceboxa, ani kamery na licznik nie odpalam, bo mamy problem trochę. No korek mamy tutaj spory, proszę Państwa, niestety. No dobra, będziemy musieli się rozłączyć i myślę, że widzimy się już na rękawie. Czy takie BMW będzie przypałowe? Myślę, że nie. A few moments later. Dobra, zaraz rękaw, ale dzisiaj się nastałem masakrę. Wiaterek lekko w dupkę, lekko z boku. Ja już nie jestem pełen entuzjazmu. Nie no, auto fajne jest, tylko kurczę, no ten korek no mnie zniszczył trochę dzisiaj. Ogólnie tak patrząc na to wnętrze, dostrzegam, iż jest tutaj nawiązanie do poprzedniej szóstki E63. Właśnie tutaj, jak idzie ta deska rozdzielcza, tutaj jest taki łuk jakby, że deska jest połączona z drzwiami. No, ale nie, no kurczę. Tutaj normalnie cofnąłem się tak o 10 lat w czasie, jakby to był nowy samochód po prostu mi udostępniony, nówka z salonu. Naprawdę, taki jest tutaj odbiór pozytywny. Nie, BM-eczka nie jest przypałowa. Tryb na razie Sport Plus sobie wrzucimy. Klimę wyłączamy. Skrzynia na S. No i decha. Może 100-200 uda się od razu zrobić. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Auto jest mega zdrowiutkie. Pięknie, skrzynia chodzi szybciutko. No 13,3, ale było z górki 1 i coś procenta. Do drugiego mostu 225. No prowadzenie jak po sznurku, mówię wam.
241 km na godzinę według GPS-u było. Czy tu się tyle odnotowało? I chyba tyle było. Nie zwracałem tak uwagi, patrzyłem na drogę bardziej. No i dobra, co? Może w prędkości obrotowe teraz dla odmiany? Kurczę, znowu tutaj mi telepie to moje mocowanie. To tak jest 140 km na godzinę. 292, 120 km na godzinę tak szybko i będziemy lecieć. 90 odpuszczamy. To jest 1998. A i od razu może 100-200. O, dziabniemy sobie. Sport Plus. Klima wyłączona i decha. Potem sobie tryb komfort włączę, by licznik był ładniejszy. Znaczy ładny, teraz jest po prostu taki sportowy, ale chciałbym jednak niby wskazóweczkę taką mieć. 13,43 jest minus 1,2% z góry. Tutaj chwilę odpuszczę. Dam sobie tryb komfort, a co? Chwilę odpuszczę, bo tutaj będzie zaraz zjazd. Pierwszy ruch. Takie małe uskoki. Jezu, teraz jakie 225 to mamy 3750 obrotów mniej więcej. Ja pierniczę. Dobra, odcinek specjalny, trochę jest ruch, ale no nie wiem. Może tutaj w sumie do ogranicznika sobie polecimy, zobaczymy co jest za górką. W trybie komfort jest ta sama moc, tylko po prostu niżej jest trzymany silnik na obrotach. No. I 200-250 tu wyszło 15 sekund, minus 1,4% z górki. No i kagańczyk 257 km na godzinę według GPS-u. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Powiem wam, ta BM-eczka, mimo iż ma wąskie opony i wyższy profil, to kurczę, te ramflaty wciąż prowadzi się nawet nieźle. Nie bujamy się tutaj absolutnie. Faktycznie, tak jak mówił właściciel, profil wysoki, ale bujane nie ma. 100-200 by się przydało sprawdzić generalnie w drugą stronę, jak będziemy jechać. Dobra, tutaj nie obniżam kamery. No i proszę bardzo, kulturka. Nawet sobie coś gada ten samochód. Dobra, to tutaj sobie zrobimy pomiar 100-200. Na początku pod górę, później będzie z górki, a tak na równi powinno być. Może 200-250 też dziabniemy, zobaczymy. ,09,5% pod górę. No, także takie 14 sekund załóżmy na równym by było, myślę. Teraz trochę pod górę jest. No. I dobra, 17,5 sekundy, minus 1,2%, ale troszkę pod wiatr jest teraz. No, trochę z boku czuć to. Dobra, myślę, że chyba to by było na tyle. Ale przyjemna próba autostradowa, zrelaksowałem się, wbrew pozorom. Średnie zużycie paliwa z próby autostradowej 22,9 litra. Uważam, że całkiem spoko. Wrzucę sobie od razu tryb Eco Pro. Tutaj mamy nawet tryb żeglowania teraz. W Eco Pro mam normalnie. To jest samochód na daily do korzystania. Zobaczcie, po tej kabinie się rozejrzyjcie. Taka konkurencja dla Porsche Panamerki. No wiadomo, prosty silniczek. Znaczy prosty silniczek. Prosta konfiguracja. I dobra, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autosterowa, ten cały pakiecik wam się niesamowicie to wszystko podobało. Trochę się rozbudziłem po tym korku. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.